You are the only woman that I ever loved. And I repledge my love to you in this sad moment. Co sprawia, że dana rola aktorska zapada nam w pamięć? Nieprzypadkowo otwieram ten film od fragmentu z Pieskiego Popołudnia, filmu, gdzie znany pewnie wszystkim Al Pacino wciela się w postać inną niż jego późniejsze, najsłynniejsze kreacje. Pacino to przecież aktor grający w tym stylu. Rocco, alive! No alarms! You're not out! When you are dead, then you are out! Czyli wieczny choleryk, człowiek impulsu, który zamiast mówić woli krzyczeć. Nic zresztą dziwnego, że przede wszystkim o takich rolach myślimy po usłyszeniu nazwiska Pacino, bo to na tym Al zbudował swoją karierę, prawda? Poniekąd tak, ale gdy przyjrzymy się jego pierwszym rolom, to zobaczymy tam więcej subtelności. Subtelności, która gdzieś w późniejszej karierze Pacino została zakrzyczana przez jego fenomenalną swoją drogą umiejętność odgrywania wielkich emocji. Ale to właśnie w tych scenach, gdzie Pacino pokazywał, że potrafi grać półtonem, subtelnością, wyrazem twarzy, widać jego największy kunszt aktorski. Dość niewdzięczny, bo często niedoceniany, mniej rzucający się przecież w oczy widza. Dlatego dzisiaj chciałbym skupić się nie na wielkich emocjach, ale na subtelności. I nie na filmie, ale na grze. I tutaj pora przedstawić aktora imieniem Roger Clark, który światu dał poznać się jako Arthur Morgan z gry Red Dead Redemption 2 studia Rockstar Games. Jak już zapewne domyślacie się, chcę w tym wideo eseju skupić się na świetnej, pełnej subtelności grze aktorskiej Clarka i przedstawić wam, dlaczego właściwie jest ona świetna. Nie obejdzie się jednak bez spoilerów, więc jeśli ktoś nie ukończył wszystkich 6 rozdziałów RDR 2, to zalecam ten film teraz wyłączyć. Epilogu spoilować nie będę swoją drogą, a w grę naprawdę zagrać warto. Tymczasem wracając, to co łączy tu dla mnie Clarka i Pacino to wspomniana umiejętność wykorzystania subtelności jako potężnego narzędzia w przysłowiowych rękach aktora, którym może on ukazać głęboką gamę emocji, jakie przeżywa jego postać. Zanim jednak o tym, warto zarysować kontekst historii Artura z dwójki, bo choć zamierzam omówić moje ulubione sceny z gry i pokazać na ich przykładzie kunszt aktorski Clarka, to jednak bez kontekstu sceny te tracą dużą część swojej mocy, a więc przyjrzyjmy się temu, kim właściwie jest Arthur Morgan. Początek RDR 2 nie zwiastuje niczego wyjątkowego, jeśli chodzi o postać Artura Morgana. Jest to bowiem zwykły przestępca z bardzo luźnym kodeksem moralnym, któremu nie przeszkadza zabijanie i okradanie innych. Artur od początku jest postacią zimną i cyniczną, której do empatii bardzo daleko. Ale nawet na tak pozornie prostych fundamentach charakterologicznych, Clark był w stanie zbudować postać wiarygodną i przewrotnie dającą się polubić. Prawdopodobnie dzięki temu, że Clark nadaje granej przez siebie postaci swoistej autentyczności i charakteru, wykorzystując do tego choćby mowę ciała, lekko bystroski styl wypowiedzi, połączony z dużą porcją humoru, często opartego na sarkazmie. In a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. Szybko też scenarzyści pokazują nam, że Artur nie jest wyłącznie niemoralnym i bezczelnym rewolwerowcem, ale członkiem rodziny, za którą uważa gang Dutcha i o którą szczerze się troszczy. Choć jak w każdej rodzinie niektóre relacje bywają napięte, zwłaszcza między Arturem a Johnem Marstonem, do którego protagonista cały czas chował urazę za czasowe opuszczenie gangu kilka lat wcześniej, to jednak nawet jemu, z początkowo niechętnie, Artur pomaga, bo w przysłowiowej głębi serca szczerze zależy mu na tych ludziach i na społeczności, którą tworzą. Wszystko jednak zaczyna się rozpadać. Gang musi uciekać przed stróżami prawa, którzy są coraz bliżej ich złapania. Tymczasem przywódca Dutch coraz mocniej zdaje się tracić kontakt z rzeczywistością. Podejmując coraz mniej racjonalne decyzje, wpędza wszystkich w coraz większe to niebezpieczeństwo. Jednak to nie otoczenie Artura zmusza go do wewnętrznej przemiany, a choroba. It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing.
What you mean? You're real sick. It's a progressive disease, and you'll be... Now, the best thing is rest, and getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Od sceny wizyty u doktora ogląd Artura na swoje życie zmienia się. Śmiertelna choroba wpływa na kierunek, w jakim podąża i uświadamia mu jedną, bardzo ważną rzecz. Czasu jest mało, by naprawić wiele. Ten nagły zwrot akcji pozwala Clarkowi wejść w zupełnie nowy zestaw emocji. Nie w kombinację żywiołowości i cynizmu, ale w połączenie szczerości i wrażliwości. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. Im dalej w głąb następującego niedługo później finałowego rozdziału 6, tym bardziej widoczne stają się objawy choroby. Artur marnieje na twarzy, palenie papierosów wywołuje u niego ataki kaszlu, a w cutscenkach i interakcjach z innymi sprawia wrażenie słabszego. Traci panowanie nad głosem, a przy intensywnej złości jego ataki kaszlu nasilają się, odbierając mu mowę. She's here, she's wherever you is, there's Pinkertons and vice versa. So you better watch your goddamn mouth, boy! Or... Take it easy, cowboy. Jednocześnie dostrzegając postępujący rozpad gangu Dutcha, Artur postanawia zakopać topór wojenny z Johnem i pomóc mu uciec razem ze swoją rodziną. I już w tych licznych rozmowach z Johnem widać, że Artur zmienił się. Jest delikatniejszy, bardziej empatyczny i mniej zdystansowany emocjonalnie. Ale moim zdaniem to wcale nie w tych scenach Clark osiąga absolutny szczyt grania subtelnością. Jego aktorskim magnum opus są dla mnie te dwie sceny, którym chciałbym się teraz przyjrzeć. Po ukończeniu jednej z misji w rozdziale 6 Artur eskortuje do pociągu kapitana, który wdał się w pewien konflikt ze swoimi przełożonymi. Nie jest to jednak dla nas teraz istotne. Co jest istotne to to, że na tej stacji Artur spotyka siostrę zakonną, z którą ma okazję odbyć swoją pierwszą od dawna, a może nawet pierwszą w życiu, szczerą i oczyszczającą rozmowę. Brother Dorkins is very jealous. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. Artur już od samego początku jest całkowicie szczery z siostrą co do powodu jego choroby. Ale zauważcie, że szczerość nie przychodzi mu łatwo. Robi to z pewnym zmęczeniem i choć na koniec próbuje rozładować sytuację udawanym śmiechem, to jednak nie uwalnia go to od jego emocji. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. O tym wszystkim Artur wspomina z pewną melancholią, głębokim smutkiem. Zobaczcie choćby jak unika kontaktu wzrokowego z zakonnicą. Wpatrzony przed siebie rozmyśla nad wszystkim, co stracił w swoim życiu i będąc człowiekiem niewielu słów, robi to w bardzo spokojny, oszczędny sposób. Trochę jakby z przymusu, jakby musiał w końcu, po tak długim czasie, wyrzucić to z siebie. Ale zobaczcie teraz, jak szybko i efektownie Clark potrafi pokazać drastyczną, ale subtelną na zewnątrz transformację w emocjach swojej postaci. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. Zamiast nuty melancholii mamy ogromną złość połączoną z cierpieniem,
Zestaw emocji, które do dzisiaj są żywe w Arturze, gdy ten wspomina swojego ojca. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. Co dość ciekawe, Artur zdaje się cały czas przekonywać siostrę, że jest zepsutym złym człowiekiem. Na początku wspomina o tym, jak zachorował. Zaraził się gruźlicą od człowieka, którego pobił na śmierć, wyłudzając od niego pieniądze. Ponieważ siostra zakonna uporczywie wyraża się o Arturze pozytywnie, jego wyrzuty sumienia każą mu wyprowadzić siostrę z błędu. Zupełnie jakby Artur chciał uzyskać potępienie, usłyszeć słowa „jest pan złym człowiekiem, panie Morgan”. I w osobliwym geście ostatecznego uderzenia przyznaje zakonnicy, że w nic nie wierzy. Być może licząc, że to w końcu skłoni ją do krytyki. Siostra jednak nie potępia Artura, a po raz kolejny zapewnia mu bezwarunkowe wsparcie, a nawet więcej, sympatyzuje z brakiem wiary w siły wyższe i wskazuje jednocześnie na swój sposób, w jaki można odzyskać wiarę w dobro, poprzez pomaganie innym. To wszystko łamie wszelkie bariery u Artura, który skłania się teraz w stronę swojego najszczerszego wyznania. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. Clarkowi jednym tylko zdaniem udaje się przekazać ze szczerością ogromną głębię cierpienia, jakie odczuwa w tym momencie Artur. Cierpienia człowieka, któremu załamuje się nie tylko jego zdrowie, ale wiara w grupę ludzi, których uważał za rodzinę i dla których dokonał tyle zła na przestrzeni swojego życia. Człowieka, który cierpi, bo w końcu zauważył bezsens życia, jakie prowadził. Clark przedstawia idealną aktorską interpretację takiego stanu emocjonalnego, ale też głębokie zrozumienie swojej postaci, które pokazuje choćby głosem czy twarzą. I to wszystko jasno sygnalizuje, jak blisko Artur w tym momencie stoi od płaczu. Choć takich scen mógłbym pokazać wam tu całe tudziny, to jest jeszcze jedna. Taka, w której Clark ponownie pokazuje głębię emocji Artura, używając przy tym jedynie 6 słów. To scena, w której Artur przychodzi po raz ostatni odebrać dług dla Leopolda Straussa, członka gangu, który zarabia pieniądze poprzez naciąganie zdesperowanych ludzi na pożyczki z dużym oprocentowaniem, aby potem ograbić ich z resztek godności i dobytku. Jak już zostało wspomniane, samą gruźlicą Artur zaraził się od jednego z dłużników, którego ciężko pobił, aby odzyskać pożyczone przez Straussa pieniądze. Tak więc Artur po raz kolejny zmierza do wskazanego mu miejsca, aby po raz kolejny wymusić na kimś zapłatę. Jednak tym razem odbiór należności nie idzie tak jak zazwyczaj. Na miejscu okazuje się, że wspomniany dłużnik nie żyje, a Artura wita samotna matka z dzieckiem w starej chacie. Artur zostaje uderzony w twarz złem, do jakiego się przyczynił. I po ofiarowaniu kobiecie pieniędzy ma jej do powiedzenia bardzo szczere i pełne wyrzutów sumienia. I'm sorry, ma'am. Really am. Jest to jedna z moich ulubionych scen, bo jest bardzo prosta i tak genialnie poprowadzona aktorsko. Nie ma tu teatralnej rozpaczy, zalania się łzami, bicia się w pierś, bo nie jest to potrzebne. Wystarczy 6 słów zagranych idealnie, żebyśmy zrozumieli, jak bardzo Artur żałuje tego, co zrobił. Jest to o tyle ciekawe, gdy weźmiemy pod uwagę kontekst poprzednich sytuacji, gdzie Artur mógłby prosić o wybaczenie. Zazwyczaj, gdy stara się naprawiać wyrządzone krzywdy, nie prosi nawet o wybaczenie. Wręcz przeciwnie. Don't thank me. Just take the money and pack your bags. That's all I gotta say. Thank you, Mr. Morgan. I said don't thank me. Get out of here. Please. Zdaje się nie czuć godnym przebaczenia, ale w tej sytuacji,
w tej konkretnej sytuacji. Widać, że naprawdę chciałby uzyskać oczyszczenie ze swoich grzechów od kobiety, której życie zrujnował bezpowrotnie. To kolejny z niewielu momentów, gdzie Arthur nie dystansuje się od swoich emocji i konsekwencji swoich czynów. Nie robi tego, bo nie ma już siły, a Clark idealnie przedstawia wyczerpanego człowieka, nie tylko swoją chorobą, ale przede wszystkim złem, jakie wyrządził, który jedyne czego pragnie, to choć odrobinę to naprawić.